Halo, halo, siemaneczko, z tej strony Abiewszy, moi drodzy, niesamowity materiał, pokażę wam nadchodzący evencik, nadchodzącą aktualizację. Już teraz zostawiacie łapki w górę, a także i subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ za niedługo będzie się działo, sezon 7 nadchodzi, a przed nami, moi drodzy, jedna z najmocniejszych, najprawdopodobniej, koncepcji, która się pojawiła jeszcze przed sezonem 7, ponieważ jak sami wiecie, możliwe, że jutro, możliwe, że w czwartek pojawi się już trailer dotyczący właśnie sezonu 7, a my, moi drodzy, jak pewnie widzicie, jesteśmy w lobby, zobaczymy, co tutaj mamy w sezonie 7, ponieważ to już wygląda naprawdę mega, no cudownie można powiedzieć. A sam sezon, moi drodzy, się nazywa Evergreen i zobaczymy, moi drodzy, co tutaj nam autor oczywiście pokazał, więc lecimy z temacikiem. Słuchajcie, moi drodzy, ja też jestem mega ciekawy, jak w ogóle ten nadchodzący sezon będzie wyglądał. No tutaj widzimy, że jakieś kurcze, jakieś linkacze, bo ogólnie cała koncepcja jest w języku rosyjskim. Jak pewnie, moi drodzy, widzicie, tutaj na samym środeczku jest 7 do 8 Stanów 2, trailer 7, 8 trailer, nie wiem zbytnio o co chodzi, czy to chodzi, moi drodzy, o sezony, czy to o jakieś w ogóle trailery, które są oczywiście na kanale właśnie Stanów 2 na YouTubie. No i co? No i, moi drodzy, słuchajcie, po prawej na górze widzimy naprawdę mega coś fajnego, tylko szkoda, że jeszcze nie wiem, co to znaczy, ale tam mniejsza. Słuchajcie, nowo ułożony lobby, mamy tutaj oczywiście kreatora, mamy, moi drodzy, wasz podpięty sam profil do samego, można powiedzieć, że tam WK, czy tam nawet Facebooka, na pewno Google będzie i tak dalej. Mamy też inaczej trochę ułożone to lobby, no i też, moi drodzy, mamy te tryby i tak dalej, mamy godzinki, patrzymy, a tu normalnie możesz sobie tryb wybrać, karamba, słuchajcie, ja tak przewijam i tak dalej, znaczy przerywam i tak dalej, no bo oczywiście chcę wam, moi drodzy, pokazać jak najwięcej. Oczywiście to też, moi drodzy, omówić co, jak, no wszystkiego, no zapewne wy nie zrozumiecie ani ja. Pewnie możemy zobaczyć, mamy duel 2x2, mamy fast defuse, a także arcade maximum HP. No całkiem, moi drodzy, ciekawe, że moglibyśmy sobie sami to wybrać. I w ogóle zobaczcie, że data jest na 17 kwietnia, co jest ogólnie mega daleko trochę, jak na ten moment, to jest mega daleko, ale może będzie wcześniej, mamy nadzieję. Nadzieja umiera ostatnia. To jest ogólnie zmiana niku, mamy losowy nick, możemy sobie... W ogóle zobaczcie, moi drodzy, że nawet jest historia ników, które oczywiście sam ten zawodnik sobie gdzieś tam zmieniał i tak dalej. Ogólnie mamy 2023 rok, nawet do 2024, do tego 17 kwietnia, co ogólnie bardzo fajna opcja, no bo tak jakby zawsze można sobie sprawdzić, kiedy na jaki nick zmienialiśmy i tak dalej. Ogólnie wielki props, jeśli chodzi o to wszystko. Ogólnie to mi się bardzo podoba, jak sami wiecie, ja wcześniej już to oglądałem, teraz, moi drodzy, wam gdzieś tam omawiam i tak dalej, no wszystkich rzeczy tak jakby nie widziałem, prawda, więc tak jakby no też tutaj w te zakątki się, moi drodzy, będziemy wybierać, ale tutaj bardzo fajna zakładka, jeśli chodzi o e-sport, co mnie naprawdę mega cieszy, bo kiedyś, moi drodzy, miałem taką, jakby powiedzieć, taką myśl, że jak, moi drodzy, powstanie CW, to później do tego CW, na przykład, nie wiem, najlepsza drużyna w regionie będzie już na przykład, nie wiem, w finałowych częściach kwalifikacji na przykład do Majora i na przykład zgarnie za samo CW w danym regionie na przykład, nie wiem, 50 000 golda, nie, co na przykład daje no kilka tysięcy złotych, naprawdę bardzo grubo już gwarantowane i to by było mega ok, ale tutaj, moi drodzy, jeszcze tego nie było, a ta zakładka na pewno byłaby no fenomenalnym, no po prostu ulepszeniem standofa, jeśli chodzi właśnie o ten tryb no oj, e-sportowy, w ogóle. Co jest grane? Dobra, słuchajcie, ja to kupuję, nie? Ja to kupuję, słuchajcie. Mamy tam no teraz aktualne wydarzenia, mamy drużyny i za chwilkę mamy jeszcze jedną zakładkę, nic tam nie ogarniam, ale wiem, moi drodzy, że komanda, czy tam komandy to drużyny. Zobaczcie, moi drodzy, że mamy tak, mamy Sites, mamy Horizon, Revival Gaming, mamy Street 8 i tak dalej. Co jest w ogóle grane? Słuchajcie, to jest ogólnie mega props, naprawdę wam mówię, e-sportowo wisienka na torcie, naprawdę, dla e-sportowców to jest mega git. Mamy także i tutaj zawodników, ja tego niestety nie mogę przybliżyć, ale jak pewnie widzicie, mamy zawodników Gentleman, Seed, Pronix, Lunax i Reason, no i ogólnie mamy też KD podane na Majorach, co jest w ogóle grane, karamba, słuchajcie, zobaczcie, Winline, Epic Major, mamy Winline Epic Season, mamy także i Season, jakiś tam kolejny, no naprawdę, to jest mega mocne. I tutaj, moi drodzy, co? Mamy jakieś tutaj stickery, tak, dokładnie, słuchajcie, sticker paki z autografami, mamy także i chyba takie zwykłe, takie wiecie, drużynowe. Ogólnie będzie można to jakoś zebrać, takie coiny, żeby sobie te graffiti i tak dalej ogarnąć, jakoś tam albo za darmo, albo na przykład poprzez jakąś tam wpłatę, nie wiem, ileś tam, żeby po prostu to kupić i na przykład później, żeby to na rynku gdzieś tam opylić z jakiegoś goldzisza. Gdy na przykład, moi drodzy, zmieni się sezon, moi drodzy, zakończy się na przykład Major, Minor, naprawdę jest
mega git i dla mnie osobiście jako takiego wielkiego fana e-sportu to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Tutaj jak widzimy nic się zbytnio nie zmienia, jeśli chodzi o samo ułożenie profilu, ale no zobaczcie to, moi drodzy, zobaczcie to jest normalnie el fenomeno. Mamy tutaj wszystkie levele, które zdobyliśmy podczas właśnie trwania poszczególnych eventów, sezonów, naprawdę to jest mega. Mamy Frosty House, mamy Subject X, Sunstrike, słuchajcie, no Sunstrike się fajnie podobał, ogólnie mi się podobał, nie? Fireborn i tak dalej. Zobaczcie, moi drodzy, że zazwyczaj te sezony, które wychodzą, wiecie, na przykład w lato czy coś, one jakoś tak w głowie zapadają najlepiej, no tak samo, moi drodzy, Space Vision, no na pewno, moi drodzy, wam w głowie zapadły. Jeśli, moi drodzy, pamiętacie jeden z tych tutaj sezonów, które macie, eventów, które macie tutaj właśnie na ekranach, napiszcie hashtag event i napiszcie, który z tych eventów najbardziej wam zapadł w pamięci. Nawet może być, nawet nie z tych eventów, ale ogólnie w całej historii Standoff 2. Przechodzimy dalej, lecimy, tutaj w ogóle ten nasz kolega dodał, w ogóle mamy Legend, mamy 5 lat gry, oj, a to w sumie tak samo wygląda, czy nie? A nie, a w sumie to chyba się nic nie zmienia, oprócz, tam widziałem, moi drodzy, ja tutaj na chwilkę zacząłem i wam powiem, tam się, moi drodzy, nic nie zmienia, oprócz właśnie dodania godziny, mapy, regionu i pingu, a na dole, moi drodzy, mamy ile wszyscy gracze dostali MMR, czy to było, moi drodzy, jakie było KD, ile MMR, jaka nazwa, klan, naprawdę to mi się podoba, to ja, słuchajcie, jeśli tak będzie wyglądał sezon 7, to mam nadzieję, mój drogi, że ty już, stary, tam trzymasz normalnie telefon w łapie i tylko wyczekujesz. A to na przykład bardzo fajna opcja. Słuchajcie, to jest taka prosta, bardzo fajna opcja. Mamy pokazane, że jest master, jak wyglądał przebieg meczu i też, moi drodzy, ile MMR dostali na plus, ile na minus i ogólnie tego mega brakuje właśnie w standoffie, żeby te MMR-y były pokazywane, żeby ten mecz, ten przebieg meczu wyglądał jakoś tam. Mamy też, moi drodzy, bronie, którymi graliśmy w danym meczu. Nie no, nawet liczbę gwiazdek, co jest grane? Słuchaj, nie no, ogólnie mi się to mega podoba, to mi się naprawdę mega podoba, jestem podekscytowany, naprawdę, tak. Jakby miała się gra rozwijać, to jestem mega na tak. A tutaj name tag, co to jest name tag? Że tutaj możemy zmienić nazwę chyba, tak mi się wydaje. Ty, no on zmienia nazwę. Rework Ultra. Ty. Ej, słuchajcie, no teraz jak sobie pomyślałem, moi drodzy, słuchajcie, takie lekkie przemyślenia na temat sezonu 7. Jeśli będziemy mieć sezon 7, jeśli tam na przykład wprowadzą twórcy, bo ostatnio o tym gadaliśmy z sąsiadem na streamie, jeśli was, moi drodzy, nie było na tym strumyku, bardzo was mocno i serdecznie zapraszam na nadchodzący strumyk, który będzie albo, moi drodzy, w piątek, albo w sobotę. Bądźcie na bieżąco z odcinkami, stawiajcie suby, dzwonki, ponieważ no, nadchodzące dni, tygodnie będą naprawdę mega kozackie i przy okazji sam standoff możliwe, że się mega zmieni, a na tym kanale zazwyczaj dostajecie konkretne, dobre, potwierdzone info. No i tutaj, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć, że zapewne, tak mi się wydaje, przynajmniej z sąsiadem i z wieloma innymi osobami, że w końcu wróci mikrofon do gry, że twórcy go po prostu fajnie przerobią, uproszczą go, ponieważ już dodali znaczniki na mapach, więc tak jakby ten mikrofon nie będzie musiał aż tak być OP, OP, no taki, wiecie, rozwalony, ale za to, moi drodzy, bardzo go fajnie uproszczą i będzie po prostu łatwy właśnie w użyciu i nawet się wydaje, że twórcy będą chcieli doprowadzić ten mikrofon do takiego stanu, żeby po prostu gracze już mogli sobie odpuścić, czy to jakieś tam aplikacje poboczne typu Discord, nie wiem, Parel, czy coś takiego, moi drodzy, żeby to TeamSpeak i tak dalej, żeby po prostu odpuścić i żeby ten mikrofon był bellissima, żeby był, że jak wchodzicie do gierki, żebyście wiedzieli, że mikrofon jest lepszy niż na Discordzie. To oczywiście jest mega trudne, ale kto wie, może po prostu im się uda. Ty, nawet muzyka jest! Ty, paty się, widzu, paty się! Słuchajcie, no tak, tego ogólnie w standoffie jeszcze nigdy nie było, żeby były na przykład jakieś płyty muzyczne, na przykład właśnie z, nie wiem, po prostu soundtrackiem, czy tam soundpackiem, żebyście mogli po prostu mieć ten soundtrack właśnie w swoim ekwipunku, żebyście mogli po prostu tego odsłuchać. No, słuchajcie, mamy tutaj z New Year, nie wiem dlaczego jest na kolor czerwony, no bo tak jakby trochę się nie kalkuluje, ale tam mniejsza. Mamy różowy, mamy, moi drodzy, fioletowy i tak samo mamy po prostu ten granatowy, czy tam ciemny niebieski, co wygląda naprawdę mega fajnie. Te kolory trochę odzorowują, mi się wydaje, że ważność i jakość tego wydarzenia, nie? To tak może być. Super mega promo kod 3000. O, co to w ogóle za jakiś ten pak? Ty jakiegoś paka dostał. Ja nawet nie wiem, moi drodzy, o co chodzi. Harmony, Music Pack. Jakiś muzyczny pak i tutaj z tego paka po prostu wam coś wyleci. Jakiś tam
klip muzyczny chyba, nie? Okej, jesteśmy w ustawieniach i tutaj, moi drodzy, słuchajcie, no i tutaj ten oto gagatek może sobie chyba zmieniać po prostu to, co jest podstawowym czymś podczas jak na przykład gracie sobie, nie wiem, jak się nazywa, zapomniałem jak się nazywa, tą eskalację, moi drodzy. Jak gracie eskalację, to mi się wydaje, że to po prostu on tu będzie tutaj zmieniał to, że tak jakby rozłożenie tych broni i tak dalej, nie? No patrzcie, tutaj jakby chciał, że edytuj, tak mi się przynajmniej wydaje, albo usuń, to było usuń, to są chyba antyterroryści. No tutaj tych zmian w ustawieniach naprawdę jest od groma, tak, no szczerze, jestem w szoku, widzowie, jestem w szoku. No ale bądź co bądź, jak na razie to wszystko wygląda... Ty! No nie gadaj, co on tutaj będzie robił? Ty! Normalnie! Słuchajcie, zmiana tego. Zmiana HUD-u, że będziecie mogli zmieniać sobie, no jak z tego co widzicie, na przykład będziecie mogli sobie zmieniać albo mapę, albo na przykład jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o górną część, gdzie tam ci zawodnicy, moi drodzy, wiecie, z 5 na 5 jest 0-0 i na przykład te kile będziecie mogli sobie albo zmniejszać, albo na przykład zmieniać gdzieś, żeby po prostu było tak, żeby wam było wygodnie i w końcu, moi drodzy, osoby, które na przykład będą grać na mniejszych telefonach, po prostu będą mieć oczywiście łatwiej, ponieważ zawsze gdzieś tam wasz ten, można powiedzieć, palec wskazujący zawsze pewnie klika gdzieś właśnie w tą pauzę i później wiecie, się frustrujecie i tak dalej, bo po prostu nie możecie nic z tym zrobić, nie? A zobaczmy, co ten gagatek tutaj będzie robił. Nie no, wielka klasa, widzowie, wielka klasa. A tutaj? Widzowie, jestem pod wrażeniem, jestem pod mega wrażeniem. Mega kozacko. Ktoś go zaprasza do lobby. Okej, zobaczmy jak wygląda lobby. No mikrofon, w końcu, moi drodzy, mikrofon, w końcu mikrofon. Może w 7. sezonie właśnie taki mikrofon będzie dostępny. No i tutaj weszli na jakąś mapkę, która się w ogóle nazywa Aria. Ty! Ej, to jest, moi drodzy, mapa, którą widzieliśmy, którą ja widziałem osobiście. Ty, no paty się. Widzu, widzisz to? Nowa mapa. Stary, jeśli chciałbyś zobaczyć taką nową mapę na przykład na pojedynkach 1 na 1, żebyś ty mógł ze swoim ziomkiem właśnie na takiej mapie po prostu sobie postrzelać, poklikać, żebyście po prostu się dobrze bawili, zostaw łapkę do góry. Jeśli czekasz na 7 sezon, no stary, no idealna sprawa, idealna sprawa. W ogóle jaki ładny kałak, w ogóle jakiś tutaj nowy skin, nie no, Picabello, moi drodzy, lecimy dalej. Jak ta mapa wygląda? Mega raścik, widać, moi drodzy, że to jest pod Rasta, że te tekstury są z Rasta i tak dalej, ale nie no. Standout 2, moi drodzy, no ale jest napisane Aria, no okej, lecimy dalej, moi drodzy. Ty, no kosa normalna, te rękawiczki chyba też jakieś takie normalne, nie? Bez jakichś większych, tutaj można powiedzieć, udziwnień, ale sama mapa naprawdę 10 na 10. Miałbym tutaj pograć sobie 1 na 1. No i ogólnie, słuchajcie, sezon miałby się nazywać Omega. Czy jest to, moi drodzy, prawda? Czy jest to potwierdzone info? Moi drodzy, to ani nie jest potwierdzone, ani to nie jest pewne. To jest bardzo prawdopodobne, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie w przyszłości wyglądać. Ja na obecną chwilę, moi drodzy, jeszcze przed wypuszczeniem traileru mogę wam powiedzieć na sam koniec, co myślę o tej aktualizacji i co może być wprowadzone. Uważamy wraz z sąsiadem, że będzie wprowadzony mikrofon, po prostu zremakeowany Zone, zremakeowany Rust, ze względu na to, że nawet i tutaj mamy koncepcję takiego, można powiedzieć, że Rusta, ale 1 na 1, więc to już może, moi drodzy, gdzieś tam świadczyć o tym, że po prostu ten Rust będzie zmieniany, żeby po prostu ta mapa, która tutaj widzicie, 1 na 1, żeby ona była, można powiedzieć, stara, ale nowa. Wiecie o co chodzi, nie? Że coś nowego, ale w starym stylu. Tak mi się wydaje, że to będzie wyglądać. No i moi drodzy, najprawdopodobniej będzie albo dodana nowa snajperka automatyczna właśnie do strony terrorystów, żeby i właśnie terroryści i antyterroryści mieli tak jakby oddzielne bronie snajperskie, karabiny snajperskie, czyli na przykład te automatyczne. I moi drodzy, uważamy, że zostanie po prostu dodany rewolwer. Ale jak, moi drodzy, będzie w przyszłości, miejmy nadzieję, że tak jak teraz słyszycie, że po prostu gra nam się rozwinie, będzie naprawdę fajnie chodziła, elegancko. A ja, moi drodzy, już w tym materiale muszę wam podziękować za ten film. Dziękuję bardzo za ten materiał i jeszcze raz trzymajcie się i hejka.